dobry. Witam osoby nas słuchające w podcaście Ashoki, w którym pokazujemy świat, w którym jest więcej rozwiązań niż problemów. Ja się nazywam Agata Stawiej-Bartosik i współprowadzę Ashokę w Polsce, a moimi gościniami są Maria Deskur z Fundacji Powszechnego Czytania. Dzień dobry. Oraz Martyna Rubinowska, która jest członkinią zarządu Ashoki w Polsce oraz jest odpowiedzialna za proces wyboru i wspierania nowych członków i członkiń Ashoki. Dzień dobry. No dobrze, to dzisiaj mam takie pytanie, bo jak można się domyślić po nazwie Fundacja Powszechnego Czytania, zakładam, że Maria uważa, że czytanie jest ważne i że w ogóle powinniśmy się tym przejmować, więc pytanie numer 1. Dlaczego w ogóle powinno mnie to obchodzić, czy ludzie czytają, czy nie? W największym skrócie powinno nas to wszystkich obchodzić, ponieważ czytanie buduje nas jako obywateli wrażliwych na siebie wzajemnie, umiejących sobie poradzić ze swoim życiem, otwartych, a także aktywnych. I to jest w takim super skrócie. Ale jeżeli chcemy więcej, dlaczego tak jest, to można to rozwinąć do jakby tutaj wylistowania tego, że czytanie od tego, że rozwija nasz mózg, jeżeli od małego czytamy, to jest duża szansa, że dzięki książkom namnożyło się nam trochę więcej połączeń synaptycznych. Czytanie rozwija nasze kompetencje społeczne, wbrew pozorom jest czynnością otwierającą nas na drugiego człowieka. Czytanie dalej idąc buduje nasze kompetencje w krytycznym myśleniu, rozumieniu przyczynowo-skutkowych związków i w ogóle takim dogłębnym rozumieniu rzeczywistości, co jest super ważne dla każdego z nas w funkcjonowaniu. A też takim drugim, że tak powiem, reasumując, czytanie jest fundamentem pozyskiwania wiedzy i edukacji. I w związku z tym, jeżeli tę właściwie taką banalną, można powiedzieć, poniekąd kompetencję zdobędziemy u zarania naszego życia, to dajemy sobie sami szansę na powiedzmy edukację, która będzie dla nas większą satysfakcją, która więcej nam da i co za tym idzie gdzieś umożliwi nam większe wybory co do tego, kim chcemy zostać. Okej. Ja jestem przekonana, dlaczego powinnam czytać, powinnam dbać o to, żeby osoby wokół mnie czytały, te, na których mi zależy. Więc teraz rzucę wyzwanie, Martyno, tobie. Dlaczego powinno mnie obchodzić, żeby osoby w Polsce czytały? Co mnie to obchodzi? Czy ludzie czytają, czy nie? Rozumiem, że ci, co czytają, mają wszystkie te korzyści, o których Mario powiedziałaś, ale co mnie obchodzi, czy czytają inne osoby w Polsce? Do tego, czego ja się nauczyłam, Mario, od ciebie i to, co jakby z perspektywy Ashoki jest w tym podejściu Fundacji Powszechnego Czytania bardzo ważne, to jest to, że to czytanie nie jest sprawą prywatną. I to właśnie nie jest twoja sprawa i twojej rodziny, tylko jest to sprawa nas wszystkich jako społeczeństwa, które tworzymy, bo dzięki temu, że będzie je tworzyło społeczeństwo osób, które regularnie chociaż trochę czytają, to może to być społeczeństwo, tak jak zawsze mówisz, które właśnie ma tą odporność na te wszystkie plagi, o których teraz mówimy, od wszędzie padających fake newsów i teraz sztucznej inteligencji, która może generować jeszcze lepsze informacje, które należy zweryfikować, ale też po te umiejętności, które są kluczowe, żeby społeczeństwo mogło być takim, w którym ja przynajmniej chcę żyć, czyli takim społeczeństwem, w którym jest jakaś spójność, jakaś równość, gdzie to rozwarstwienie raczej dąży ku temu, by być coraz mniejsze, nie coraz większe. No bo dzięki temu narzędziu, które jest super proste, super łatwe i bardzo przebadane, co pewnie to jest twój obszar kompetencji, można niwelować nierówności, budować spójność społeczną i mnie to urzeka. I urzeka mnie to właśnie nie w perspektywie mnie i mojego gospodarstwa domowego, ale Polski, którą chcę widzieć.
Dobra. Będę dalej A udawać ja bardzo twardą osobę. Tak, a ja mogę tutaj ad vocem Koniecznie, bo mam powiedzieć. właśnie tu jeszcze wątpliwości. Nie, bo Martyna użyła takiego sformułowania, że czytanie nie jest sprawą prywatną, tylko publiczną. Ja raczej bym tak to sformułowała, że czytanie jest poniekąd naszą prywatną przyjemnością, może być naszą prywatną sprawą, co sobie tam czytamy. Jest czasem taką aktywnością właściwie dosyć intymną. Sam człowiek siedzi z tą książką, ale to jest taka czynność, która jest społecznie super ważna. Taka jest jakby, takie ja to sobie w głowie układam. Czyli trochę tak jak ze sportem. No jest naszą sprawą tam, czy sobie chodzimy na te spacery, czy gdzieś biegamy, czy cokolwiek, w jakikolwiek się sposób ruszamy i nikt jakby nam nie da kary za to, że tego nie robimy. A jednocześnie ludzie, którzy są odpowiedzialni za społeczności, czy to będzie, nie wiem, jakaś tam szefowa korporacji, czy to będzie jakiś burmistrz inny, czy ktoś, namawiają nas, dają nam bony do tego, żebyśmy chodzili do fitnessu, tak? Budują jakieś tam boiska, coś, tak? No bo wiadomo, że to jest bardzo warto. I wydaje mi się, że to porównanie jest obrazowo uzasadnione i obrazowo jakby takie dobre do pokazania, o co chodzi z tym czytaniem, bo to właściwie jest dosyć podobne. Czyli to mnie jakoś bardziej przekonuje. Czyli rozumiem, że jeśli uważam, że na przykład dobrze by było, żeby jak najwięcej ludzi uprawiało sporty. No bo wtedy są zdrowsi, dłużej żyją, mniej kosztują służbę zdrowia, czyli moje podatki nie muszą iść na leczenie ich, bo im się nie chce biegać, tylko mogą iść na coś innego. Jestem bardzo złośliwa i wredna, wiem. Ale to rozumiem, że podobnie jest z czytaniem. Tak, zdecydowanie. Bo ono co robi? Takiego, co mi się opłaca jako obywatelce. Mi obywatelce się opłaca, żeby inni obywatele czytali. Tak, bo na przykład KPMG w Wielkiej Brytanii pokazało relację między tym, że kończą licealiści na niskim poziomie czytelniczym szkołę i że wśród tej grupy jest więcej osób, które trafia pod kuratelę tam opieki społecznej, tak, ośrodków opieki społecznej, więc w takich badaniach akurat w Polsce nie ma, ale zakładamy, że jednakowoż to działa podobnie, tak? Czyli mi się to opłaca, bo właśnie opieka społeczna, czy są też badania pokazujące, że wśród ludzi, którzy siedzą w więzieniach, jest więcej osób, które nie mają żadnych styczności z książką, więc że koszty społeczne nieczytania, niskiego czytelnictwa przez innych ludzi są bardzo duże. I to jest taki argument, jakby opłaca się dla mojej własnej kieszeni. Ale jest też taki argument, powiedziałabym, z poziomu dobrostanu może, tak? Czyli mi się opłaca, żeby inni czytali, bo to będą ludzie, którzy wokół mnie, ale też szerzej, którzy bardziej będą rozumieć innych ludzi, będą mieli trochę bardziej zniuansowane poglądy, będą wzajemnie na siebie otwarci, będą gotowi do jakiegoś dialogu społecznego. No to wszystko nam się w gigantyczny sposób opłaca i czy mówimy o naszych własnych znajomych, no to jest jakby taki, powiedziałabym, pikuś, no bo sobie sami ich dobierzemy, jak będziemy chcieli. I trochę na to mamy wpływ, ale jeżeli już jakby się zastanowić nad liderami, czy naszej gospodarki, czy naszej polityki, czy życia społecznego, no to zasadniczo marzyłoby się, prawda, żeby dążyć do tego i robić wszystko, żeby ci ludzie gdzieś mieli te wszystkie kompetencje i społeczne, i poznawcze na bardzo wysokim poziomie. Dobra, to mnie przekonało. No dobrze. To mnie przekonuje. Oczywiście pewnie nie jest jakimś dużym zaskoczeniem, że ja też uważam, że czytanie jest potrzebne, ale wyobrażam sobie, że są osoby, które mogą niekoniecznie widzieć to połączenie. Dlaczego jest takie ważne, żeby promować czytanie. Mogę dodać tu jeszcze jedną rzecz? Koniecznie. Bo to jest coś, czego teraz nie powiedziałaś, to często powtarzasz, Maryniu, jest tego jakoś, jest dla mnie bardzo ważne w tych rzeczach, które ty mówisz, że
to nie jest tak, że czytanie wyklucza, tylko to nie czytanie wyklucza. Bo jak podajemy takie statystyki, że osoby w więzieniach nie czytają, to mówisz, no tak, no bo czytanie jest dla po prostu jakichś tam snobek, no po prostu i to jeszcze tylko dla kobiet, no. Więc jakoś to takie inne opakowanie tego, że tak naprawdę przecież każdy może sięgnąć po tą książkę, to jest jakieś takie dla mnie bardzo otwierające. To jest bardzo ważne i myślę, że to też idąc dalej za tą metaforą sportową, znaczy tak jak można się ruszać właściwie bezkosztowo, w dzisiejszych czasach czytać też można bardzo łatwo. To nie jest już tak, że kupienie książki, że muszę kupić tę książkę i że kupienie tej książki jest niemożliwe. Jest dużo różnych systemów i sposobów, żeby czytać, nawet jeśli nie mamy dużo pieniędzy, bo książki oczywiście są drogie, ale że nie mamy dużo pieniędzy, żeby je kupować. No dobrze, dobra, trzeba czytać. Zakładam, że osoby, które nas słuchają i oglądają, nam uwierzyły, że to jest ważne i że nie jest to tylko sprawa mojej rodziny, ale że w ogóle opłaca mi się, nie lubię tego określenia, ale myślę, że ono jest jakoś sensowne, że opłaca mi się, żeby jak najwięcej osób czytało. Jest w interesie społecznym. Jest w interesie społecznym. Może tak ująć bardziej. Tak. Jest w moim interesie jako członkini społeczności, żeby ta społeczność czytała. No to co trzeba zrobić? Co ty, Mario, robisz, żeby więcej osób czytało? Już. Ja tylko jeszcze tak, bo tu padło to, że książki są drogie. Ja strasznie zawsze jednak walczę z takim skrótowym stwierdzeniem, ponieważ zrobiliśmy analizy, ile Polacy wydają na zabawki, ile wydają na książki, ile wydają na słodycze, ile wydają na przykład na małpki też. Więc oczywiście statystycznie Polak wydaje dużo więcej nawet na samą czekoladę niż na książki. Więc ja jednakowoż jakoś tam taką, tutaj jestem gotowa bronić takiej tezy, że książki trochę kosztują, ale że jest jakby naszym wyborem, na co te pieniądze wydajemy. Polscy rodzice, dziadkowie wydają 10-krotnie więcej na zabawki niż na książki. Więc no tyle, tak? Jakby w kontekście tego, czy nas stać, czy nas nie stać, a dopowiadając, oczywiście biblioteki publiczne są darmowe i każdy może pójść i nie dość, że wypożyczyć to, co jest, to jeszcze możemy mieć wpływ na to, co biblioteka kupi, bo można namawiać nasze lokalne miejsca, żeby kupowały to, co chcemy czytać i zasadniczo często to jest możliwe, żeby jakby to się wydarzyło. A wracając do tego, co my spróbujemy robić, no więc powiedzmy jako taka mała instytucja, a właściwie nawet nie instytucja, tylko taka fundacyjka, malutka grupka, my wiemy o tym, że no nie jesteśmy w stanie dotrzeć bardzo szeroko, tak bezpośrednio, nie wiem, no złapać za przysłowiowe fraki i każdego Polaka tam potrząsnąć i powiedzieć weź, hej, weź czytaj. I że potrzebujemy koalicji, potrzebujemy bardzo szeroko zaprosić do tego ludzi różnych, którzy jakby razem, powiedzmy, z nami gdzieś się zaangażują. I tymi naszymi koalicjantami zasadniczo uważamy, że powinny być wszystkie 3 sektory. To znaczy, że oczywiście jest jakaś rola instytucji centralnych, że i samorządowych i tu jakby podejmujemy wszelkie możliwe współprace w tych zakresach, że jest olbrzymia rola biznesu. To jest niełatwy temat, oczywiście, prawda, bo tak pójść do kogoś i powiedzieć wydaj swoje pieniądze na to, co ja uważam, że jest fajne, no to nie jest proste, ale ja rozumiem, że to nie ty uważasz, że to jest fajne, tylko jest w interesie społecznym. Jest w interesie społecznym, ale też trzeba to jakoś, prawda, gdzieś na tyle mocno uargumentować, żeby to było takie oczywiste. Dzisiaj inne tematy trochę przykrywają ten nasz temat i jakby ja tam nie mam nic przeciwko temu, że biznes jest bardzo zaangażowany na przykład w klimat, tak? W skrócie to ujmując i świetnie. Natomiast no tutaj gdzieś trzeba znaleźć jakieś takie poletko. No i oczywiście koalicje z różnymi organizacjami pozarządowymi, prawda, czyli ten trzeci sektor. Więc to jest tak z takiego lotu ptaka.
rozkładając to troszeczkę na takie większe konkrety, my się staramy pracować z różnymi grupami liderskimi i mogą to być no, w pierwszej kolejności bibliotekarze, bibliotekarki, wszelcy nauczyciele, nauczycielki od przedszkola do końca liceum co najmniej. I to jest taka podstawowa grupa, czy grupy, które w jakiś sposób są naturalnym sprzymierzeńcem, prawda? No, warto dodać, że to nie chodzi o polonistów, polonistki, tylko chodzi o wszystkich, całą kadrę nauczycielską. Bo no jednakowoż każdy fizyk, fizyczka czy inny tam przedmiotowiec ścisły, to też jest wzór, tak? I tak samo może być cudownym ratownikiem czytelnictwa, to jest nazwa jednego z naszych programów. Ale staramy się też namawiać na takie koalicje liderów, którzy nie są taką oczywistą grupą do tego tematu. No i jedną z takich grup są lekarze, których próbujemy, lekarze pediatrzy, neonatolodzy, no ale też psychiatrzy, których próbujemy namówić na jakby włączenie tego tematu w opiekę, powiedzmy, nad rodzinami, gdzie rodzą się małe dzieci, no bo to na tym etapie jest jakoś tam super ważne. Sami tego nie wymyśliliśmy, to jest coś, co jest robione na świecie, więc też udowodnione badaniami, jak najbardziej, powiedziałabym, koszerne. Więc to jest taki sposób podstawowy na to, żeby jako właśnie malutka organizacja gdzieś próbować docierać. I na to my też jakby nakładamy taki wysiłek tworzenia treści, które będą dla tych liderów, powiedziałabym, taką inspiracją w pigułce. Czyli stworzyliśmy supermoc książek Poradnik upowszechniania czytania i to jest publikacja, która ma 24 strony czy coś takiego, jest maluteńka. No jest właściwie zeszycikiem. Szef Wrocławskiego Domu Literatury powiedział, no jak ja usłyszałam, że ktoś na 24 stronach napisze, dlaczego warto czytać, to pomyślałam, że chyba oszalał. Bo jest tyle różnych argumentacji, tyle badań, tyle poziomów tego. Ale powiedział, no ale właściwie to jest świetna synteza. No bo na tym jakby też wydaje mi się, że to jest ważne, tak? Że nie każdy z nas i nie każdy nawet z osób, nie każda z osób, które zajmują się upowszechnianiem czytania, ma czas na to, żeby jakieś przedzierać się przez badania, analizować to, siam, to, wam to. Więc takie syntezy, no, wynika już z tych kilku lat naszej działalności, że są bardzo pomocne, bo ludzie nam to po prostu mówią, że nagle tak, następuje taki moment, no dobra, no to jeżeli tak, to faktycznie możemy coś tam zrobić inaczej. Tak? Mhm. A jaki możesz podać taki przykład takiego właśnie jakiegoś Co tam jest takie jedno coś, co tam jest w tej książeczce, że ludzie patrzą i mówią, rzeczywiście. No to jest taki przykład, który faktycznie my kochamy ten przykład, bo jest takim idealnym ucieleśnieniem tego, co próbujemy osiągnąć. Czyli po publikacji tego poradniczka, broszurki naszej, zadzwonił do nas dyrektor Biblioteki Publicznej, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu, obecnie nasz wielki przyjaciel. I on wymyślili, żebym ja tam przyjechała do nich na jakieś spotkanie. No więc ja tam zabrałam się, pojechałam i odebrali mnie. I on mówi do mnie tak, pani Mario, no bo ja tą broszurkę pani przeczytałam. I tak sobie myślę, że właściwie to wy macie rację, że my tak tutaj trochę zabawiamy tych naszych czytelników i to jest fajne, ale w sumie to należałoby poszukać tych nieczytających. I ja teraz będę troszkę inaczej do tego podchodził. I to jest, ja tam oczywiście prawie się popłakałam, że jakby jest człowiek, który przeczytał, zrozumiał i jakby tak, chce to, że jakby ta zmiana zaczyna się dokonywać. Po czym on miesiąc później do mnie zadzwonił, że właśnie już jest po rozmowie z szefową Wydziału Zdrowia Zabrza
I że razem uradzili, że skoro to czytanie jest właśnie w interesie publicznym, naszym, wspólnym, i że ono nie jest tylko kwestią kultury, prawda, i dostępu, jakby rozumienia kultury, rozumienia tekstów kultury i takich rzeczy, tylko jest właśnie sposobem na budowanie kapitału społecznego, to Oto Zabrze wpisało w strategię rozwoju społecznego miasta jako pierwsze miasto w Polsce czytelnictwo jako narzędzie rozwoju społecznego. No więc to jest dla nas jakby taki przykład, który faktycznie dodaje skrzydeł, że się da, że to nie jest kwestia na przykład jakichś gigantycznie wielkich pieniędzy, które ktoś nagle uruchomił. Nie, to jest kwestia jakby zrozumienia tego interesu, który jest szerszy niż nam by się wydawało i znalezienia aliansów, które mogą udrożnić pewne kanały komunikacji do odbiorców, no bo rzecz, o której powiedziałam, wydarzyła się tam powiedzmy już w tej chwili 1,5 roku temu. I oni dzisiaj już pracują, tak jak ta biblioteka dawniej pracowała, ze swoimi czytelnikami, z innymi bibliotekami, no pewnie kimś tam jeszcze, szkołami. To dzisiaj ta biblioteka bardzo intensywnie pracuje z przedszkolami, zaczyna pracować z miejskimi ośrodkami pomocy społecznej. No w ogóle się uruchomiły inne obszary współpracy i inne jakby osoby zaczynają, że tak powiem, być beneficjentami tej zmiany. Inne sieci. Myślę, że też powiedziałaś bardzo ważną rzecz. Mam nadzieję, że ona nikomu nie umknęła, że też częścią takiego przewrotu w głowie to jest, że być może zadaniem tych instytucji wcale nie jest, znaczy nie być może, że zadaniem tych instytucji nie jest właśnie zabawianie tych, którzy już czytają, tylko właśnie próba dotarcia tam, gdzie się nie czyta i tam do tych grup, które nie czytają. Chciałam, Martyna, ciebie zapytać, ponieważ pracujesz w wielu miejscach na świecie i też częścią procesu w ogóle wyboru członków i członkiń Ashoki jest takie porównywanie. Bo my jednym z kryteriów, takim kluczowym kryterium, pierwszym właściwie, nie kluczowym, ale pierwszym kryterium jest nowy pomysł. Czyli czym to, co robi Marynia, różni się od tego, co robi mnóstwo innych członków i członkiń Ashoki na świecie, co sprawia, że w wyniku takiego procesu Martyna staje się ekspertką od tego, co na świecie robią inne osoby, żeby promować czytelnictwo. Więc chciałam cię trochę podpytać, no a jakie inne programy się dzieją, wiesz, w innych krajach, żeby właśnie ten interes publiczny, bo już sobie powiedzieliśmy, że bardzo nam się opłaca, żeby jak najwięcej osób czytało. Więc jak to się robi gdzie indziej? No to już Maria wspomniała Barry'ego Zuckermana, który też jest członkiem Ashoki i te działania wokół współpracy z lekarzami. Czyli książki na receptę. Tak, to jest to, co w Polsce funkcjonuje jako książki na receptę. Tam jest Reach Out and Read, chyba taka jest nazwa organizacji. Ale ja pomyślałam, że przywołam inną osobę, o której dowiedziałam się dzięki współpracy z Marią, która została wybrana zaledwie chyba 2 lata przed tobą, która nazywa się Rana Dajini. I ona jest z Jordanu. I ona pięknie opowiada o sobie o tym, że ona nie nosi kapeluszy, więc nie nosi wielu kapeluszy, ale nosi wiele chust. No i że ona mówi nawet o 5 chustach, które nosi, bo ona z wykształcenia jest chyba już nawet profesorką biologii, czy jakiejś takiej mikrobiologii, czy czegoś. No więc takiego świata jednak po prostu takiego, no nie kultury i sztuki, że tak to nazwiemy. No ale mówi też o tym, że właśnie jedną z chust, które nosi, to jest chustka matki 4 dzieci, co chyba was łączy, więc może to jest jakiś jeden kawałek, że żeby być Ashoka Fellow w tym obszarze, to po prostu 4 dzieci i wtedy możemy o tym rozmawiać. Ale ona stworzyła organizację, która nazywa się Wheel of Reading, więc nazwa jest taka bardzo, powiedzmy sobie wprost. Czyli wola czytania. Nie, że my kochamy czytanie. We love reading. We love reading, okej. Czyli kochamy czytanie. Tak, kochamy czytanie. I ona zaczęła pracę w Jordanii, ale działa w wielu krajach. Tam chyba jest nawet jakichś kilkudziesięciu już teraz krajach, głównie po świecie arabskim. W bardzo taki prosty sposób, żeby zachęcać w lokalnych społecznościach do czytania na głos, zaczynając od dzieci, ale na dzieciach nie kończąc. I jakaś taka też prostota tych rozwiązań wokół książek. I wokół książki jest dla mnie jakimś czymś, co mnie bardzo, bardzo uderza, że no właśnie, że te książki są dostępne, że też
można mówić o tym, że internet nam zabiera książki, ale ja muszę przyznać, że czasami uwielbiam to, że mogę kupić tą książkę teraz i naprawdę w 30 sekund zacząć ją czytać na moim czytniku. Więc to nie jest jakby wbrew, to jest dostępne. Nie muszę się wybierać do tej biblioteki, do której mogę się wybrać, ale nie muszę, żeby po coś sięgnąć. Więc te rozwiązania wokół czytelnictwa też czasami właśnie mogą nie iść wbrew duchu czasu, tylko z duchem czasu. No właśnie, bo ty jeszcze chciałam zapytać o takie to czytanie, bo była przecież akcja Cała Polska czyta dzieciom. No i było powiedziane, że trzeba tym dzieciom czytać. Jestem ciekawa też jak budujecie, bo myślę, że to, co wy robicie, to jednak budujecie trochę na tym, co było wypracowane przez tę całą Polskę. Ja myślę, że wiele jednak osób i rodzin zaczęło czytać albo bardziej czytało dzieciom przez tamtą kampanię. Wiem, że robiliście też takie działanie Tata też czyta? Tak, to jest kampania, którą teraz uruchomiliśmy. Ale wracając do Całej Polski, Cała Polska czyta dzieciom akcji. Faktycznie to jest kampania przez Irenę Koźmińską uruchomiona już, myślę, że 25 lat temu. I świetne jest to, że się przebiła, że faktycznie gdzieś dużo z nas zna to hasło i gdzieś jakoś tam dotarło. Więc to na pewno jest tak, że im więcej nas jest działających w tym obszarze, tym lepiej. My też pracujemy z innymi fundacjami, które się zajmują tym obszarem, takimi jak Czas Dzieci, albo Metropolia Dzieci, albo Zaczytani. To są właśnie nie konkurenci, tylko sprzymierzeńcy, ja tak uważam. Różne organizacje zajmujące się podobnymi tematami. Natomiast jednak jakby w całej tej rozmowie warto dopowiedzieć, że poziom czytelnictwa w Polsce jest dużo niższy niż w krajach, nazwijmy to, ościennych. Czyli my mamy w tej chwili ponad 60% dorosłych obywateli, obywatelek, którzy w ciągu ostatniego roku nie sięgnęli po książkę. Oni odpowiadają negatywnie na pytanie o to, czy przeczytali w całości lub w części, lub przewertowali jakąś książkę. Tak? Czyli naprawdę nie mieli książki w ręku. I to jest ponad 60% populacji dorosłej. We Francji takich ludzi jest 30%, a w Skandynawii takich ludzi jest około 20%. W Czechach takich ludzi jest około 20%, tak? W Niemczech jest około 30%. Więc zasadniczo w wielu krajach europejskich mniejszość społeczeństwa nie ma styczności z książką. U nas większość społeczeństwa nie ma styczności z książką i to jest jakby, jeżeli sobie tak to na szybko porównywać, to jest jakby 2 razy tyle, tak? Znaczy zamiast 30% mamy 60% nieczytających. I wydaje mi się, że to jest też kluczowe, żeby sobie powiedzieć, że to nie jest jakby temat, który po prostu jest ważny i oczywiście w Anglii działają wielkie organizacje upowszechniające czytanie, bo oni uważają, że ich wynik 30% nieczytających jest masakryczny i trzeba coś z tym zrobić. Natomiast jakby nasza sytuacja jest dużo, ja uważam, że gorsza, tak? I teraz z czego to wynika? Że pomimo na przykład działań organizacji Cała Polska czyta dzieciom, tak jest. Ja uważam, że tak jest, ponieważ my na przełomie lat 80. i 90. zajmowaliśmy się transformacją, a to był czas, kiedy największe badania wokół wpływu czytania na rozwój mózgu, na rozwój leksykalny i różne inne wyszły. I wtedy wiele krajów bardzo dużo zainwestowało systemowo. I ta organizacja, o której Martyna mówiła, Reach Out and Read amerykańska, ona właśnie pochodzi z przełomu 80. i 90. lat, ma 30 lat ponad dzisiaj. Czy Book Trust brytyjski. Oni wtedy jakby zauważyli ten problem, wtedy to gdzieś było na okładkach Timesa, wtedy się tym zainteresowali, państwa w to zainwestowały i to dzisiaj jakby jest w ich budżetach, a co więcej od 30 lat systemowo w jakiś sposób nad tym pracują, a my tego nie zrobiliśmy, bo robiliśmy coś innego. W 89 jakby, prawda, zupełnie innej natury i skali tematy nas pochłaniały i w jakiś sposób, nie chcę powiedzieć przespaliśmy, ale gdzieś to przeszło obok. Więc myślę, że
jakby nie należy tego nie widzieć, jakby próbując oceniać tą sytuację w Polsce. Tak? Tutaj myślę, że przez lata to był temat niedoinwestowany. To jeszcze mam takie pytanie, bo jak mówisz, że w budżetach państw to jest i że jest to postrzegane, myślę, że tutaj ciągle mnie przynajmniej rezonuje ta metafora tego sportu, tak? Gdzie jakby promocja sportu, no mamy osobne Ministerstwo Sportu. Może nie takie zupełnie osobne, ale ono ma w nazwie sport. Nie ma ministerstwa, które miałoby w nazwie czytanie. Ale zastanawiam się, co uważasz, że byłoby takim satysfakcjonującym rozwiązaniem właśnie na poziomie centralnym, które by wsparło, jeżeli zakładamy, że to czytanie jest żywotnie ważne dla naszego publicznego interesu, jest bardzo ważne, żeby budować społeczeństwo, które jest spójne, ale jednocześnie w którym osoby mają taką umiejętność krytycznego myślenia, empatii, dialogu. To czytanie to wszystko robi. Więc jeśli to wiemy, to jak mogłoby państwo zapracować, żeby próbować to budować? No, możemy się oczywiście tam pobiczować, że przespaliśmy, ale myślę, że zawsze można nadrobić. No może to nie będzie dla nas, ale będzie dla następnego pokolenia następnego, prawda? Ja jakby nie chodziło mi o biczowanie, tylko żeby gdzieś zrozumieć sytuację, prawda? Ja po prostu nie chciałam, żeby osoby słuchające tak sobie pomyślały, dobra, przespaliśmy, trudno. Nie, absolutnie. Idźmy dalej spać. Nie, absolutnie chcemy tutaj właśnie jakieś zmiany dokonać. I ja w ogóle jestem totalnie optymistką, że to się da zrobić. Tak? To znaczy uważam, że nie ma żadnego powodu, żeby w naszym społeczeństwie nie było tylko 30% osób, które nie mają styczności z książką. Więc to, co mi się wydaje, że jakby jest do zrobienia, no to i jakby w jakim kierunku my próbujemy gdzieś dążyć, to jest troszkę poradzenie sobie z silosowością, czyli ty powiedziałaś słusznie, nie ma Ministerstwa Czytania, ale też czytelnictwo jest zaszufladkowane, nazwijmy to, jako temat podległy powiedzmy Ministerstwu Kultury, w większości odrobinę też Ministerstwo Edukacji. Tak? Tam ma elementy, które nadzoruje w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa, bo takowy istnieje i nawet jest fajnym programem, tylko on właśnie powinien dostać dużo takich szerszych elementów. I teraz, jak mówię poradzenie sobie z silosowością, no to mam na myśli taką wizję, w której no, premier naszego kraju, kimkolwiek jest, siada i mówi, proszę państwa, czytelnictwo jest sprawą, czynnikiem rozwoju Polski. Prawda? Jest w naszym interesie wspólnym i od poziomu czytelnictwa będzie zależało jakoś jakby rozwój naszej gospodarki, rozwój naszej nauki, innowacyjność naszych biznesów. A zatem, panie, panowie, tak, Rada Ministrów jesteśmy, wszystkie ręce na pokład. Tak? To nie jest sprawa ministra kultury, bo czytelnictwo nie po to jakby o nie walczymy, żeby budować humanistów, historyków sztuki, nie wiem, polonistów i może jeszcze filmowców. Nie, my jakby chcemy walczyć o czytanie po to, żeby budować umysły, które potem będą świetnymi matematykami, inżynierami, być może też historykami sztuki, oczywiście, ale to jest narzędzie, które buduje, jakby przygotowuje mózgi dzieci do tego, żeby świetnie sobie radziły w czym chcą. I te dziedziny mogą być bardzo, bardzo szerokie. Więc teraz ten premier, na którego sobie wyobrażam, no jakby takie zawołanie, to jest troszkę to, co już zaczynamy robić z klimatem. Tak? Czyli jednak już są legislacje, które zobowiązują instytucje, korporacje, wiele organizacji do przyglądnięcia się temu, co robią w tym zakresie złego, dobrego, naprawiać i tak dalej. Więc wydaje mi się, że tu takie podejście holistyczne bardzo, bardzo by zmieniło sytuację, tak? Bo by natychmiast ten temat jakby gdzieś go wywindowało z tego, że on jest na tam 3. biurku 4. tam instytucji gdzieś w obrębie ministra kultury, do tego, że jest to jakiś temat bardzo, bardzo znaczący. I myślę, że wtedy, no bo ja też uważam, że zasobów jest sporo.
Tylko też wydaje mi się, że poważna rozmowa o tym, jak te zasoby użyć. Na przykład ostatnio powiedział mi dyrektor Biblioteki Narodowej, że jest wielka biblioteka rolnicza na samym środku Warszawy, czyli na krakowskim Przedmieściu. No i właściwie można by zapytać, i to jest biblioteka, która podlega Ministerstwu Rolnictwa. I właściwie można by zapytać, drogie Ministerstwo Rolnictwa, macie taką fantastyczną bibliotekę, jaka jest wasza strategia rozwoju czytelnictwa, tak, w obszarze, tak, z którym wy macie styczność? No jakby natychmiast człowiek zaczyna myśleć, że może można by tam coś zrobić inaczej, wcale niekoniecznie uruchamiając jakieś kolejne gigantyczne pieniądze, chociaż pewnie one na koniec też by się przydały. Bardzo rezonuje ze mną i słyszę i też chcę podbić to, co właściwie w każdej twojej wypowiedzi bardzo słychać, że ponieważ jest to wspólny interes, to wysiłek jest też wspólny i on musi po prostu być jakoś tam zsynchronizowanym wysiłkiem wielotorowym wielu podmiotów. W związku z czym jest też rola dla podmiotów pod tytułem osoba obywatelska. To znaczy rozumiem, że każda osoba, która się przejmie na przykład naszą dzisiejszą rozmową i pomyśli, o kurczę, no nie pomyślałam, że to czytanie takie ważne. Co ja mogę zrobić, żeby moja sąsiadka czytała? Jeśli nie czyta. A zazwyczaj oczywiście mieszkamy w miejscu, w którym jest podobny kapitał kulturowy, więc możemy nawet nie spotykać osób, które nie mają tych zasobów, które my mamy. Ale chciałam, Martyna, wspomniałaś, że jedną z rzeczy, której nauczyłaś się pracując nad kandydaturą Marii w tym naszym procesie wyboru, my go w Aszotce nazywamy venture. Powiedziałaś, że to jest to, że to czytanie nie jest sprawą prywatną. Wyprostowałyśmy to trochę, że to jest sprawa prywatna, ale o bardzo dużych takich konsekwencjach publicznych i że jest to również sprawa kluczowa dla rozwoju społeczeństw. Zastanawiam się, co jest jeszcze takiego, czego w tym procesie się nauczyłaś, bo ja wiem, że zazwyczaj, kiedy pracujesz z kandydatami, kandydatkami, to czytasz różne książki, czytasz badania i jestem ciekawa, jakie jeszcze masz takie nieoczywiste wglądy w tę tematykę promocji czytania. No, znaczy praca z tobą, Maria, była dość prosta, bo ty dużo rzeczy opisałaś, więc ja po prostu nie musiałam szukać źródeł gdzieś, no bo wystarczyło chwycić właśnie publikację, o której mówiłaś, Supermoc książek, gdzie jest 7 zasad, o których mówiłaś, które są radykalnie proste i się radykalnie nie dzieją. No więc ja muszę przyznać, że zrobiłam taki mój na przykład mikroaktywizm w mojej milanowskiej bibliotece, którą serdecznie polecam, pozdrawiam i różne inne. Właśnie mam do dzisiaj termin oddania książek i myślę, że ich dzisiaj nie oddam, więc jest mi też trochę głupio. Kiedy pisali tam takie, co ta biblioteka może dla ciebie zrobić, że niby zbierali te informacje wśród, no rozumiem, nas, osób korzystających z tej biblioteki, to postanowiłam tak zasugerować im, że powinni o to zapytać poza ścianami tej biblioteki, idąc za tą taką zasadą, która, no ja mam wrażenie, że jest jakaś podstawowa, no, czyli to, że to upowszechnianie czytania dzieje się tam, gdzie osoby nie czytają. Nie? I to jest jakieś takie coś, co we mnie na różnych poziomach cały czas pracuje. No, druga z tych rzeczy, której właśnie wy dużo mówicie, no to jest to, że to jest przez różne sektory. No i sama w ogóle historia powstania waszej organizacji, gdzie to nie jest organizacja, która powstała, no nie wiem, ty czasami mówisz, że ty i twoi znajomi, ale to jest bardzo ważne, że ci znajomi, oni byli z bardzo różnych sektorów od samego początku, więc to nawet u założenia tej organizacji jest taki poziom głębokiej współpracy, którą ja widzę bardzo rzadko. Znaczy my dużo mówimy i wiemy i powtarzamy i też no to są badania, że generalnie innowacje i wpływ społeczny i zmiana społeczna dzieją się tam, gdzie przecinamy się, a ciągle to przecinanie się nie dzieje się często, a u was dzieje się w każdym działaniu i ja patrzę na to z takim
że z jednej strony z takim zachwytem, że wow, że w ogóle idzie, że nagle prezydenci miast mówią, czy ta nie rządzi i że w ogóle, i że coś się dzieje. No, a z drugiej strony opowieść z wtorku o panu zawodniku MMA, który jest ambasadorem akcji Tata też czyta, no pokazuje, że to właśnie nie musi być jakby oczywiste koalicje i ta nieoczywistość koalicji, które ty wybudujecie, jest dla mnie czymś, co ja naprawdę rzadko widzę w sektorze społecznym i w innowacjach społecznych i w Polsce i w innych miejscach. Dobrze, to teraz myślę, że nie ma wyjścia, ale musimy zacytować wszystkie 7 zasad. Poprosimy, tak, na szybko. Sprawdzimy, czy Maria pamięta, co napisała w publikacji. Czy ja je pamiętam. Dobrze. To my nazwaliśmy w tej książce chyba złotymi regułami, tak? O tym mówimy. A może tak, może to są złote reguły. Tak. I teraz one się przedstawiają następująco. Powoływanie się na badania jest jedną z nich, czyli żeby i my bardzo się staramy, to są oczywiście powiedzmy reguły, które gdzieś tam spróbowaliśmy sformułować, ale oczywiście staramy się też sami według nich postępować, czyli żeby nie robić rzeczy, które wymyśliliśmy sobie i wydają nam się fajne. Ja wiem, że to jest jakby super fajne tak naprawdę, taką sobie wymyślić akcję i tam, ale będzie miło, ktoś sobie będzie coś robił, no cokolwiek, tak? Takich akcji trochę jest. To jest jakby, to jest taki, że tak powiem, moja wrzutka do tego, że zasobów jest dużo, tylko trzeba jakby wiedzieć, że używamy je w taki sposób, który będzie miał wpływ. I powoływanie się na badania nie jest PR-em, tylko jest sposobem na to, żeby po prostu skorzystać z tego, że ktoś coś przebadał, albo że ktoś na przykład zrobił ewaluację i wie, co może mieć wpływ, a co nie ma wpływu. I to jest jedna z naszych tych zasad. Potem jest właśnie o współpracy tam. I współpraca jest dla nas no jakby kluczowa, tak? To znaczy z jednej strony po prostu bardzo, bardzo głęboko wierzymy, że inaczej tej zmiany społecznej się nie da zrobić, a z drugiej strony ja mogę też powiedzieć zupełnie otwarcie, że my byśmy sami po prostu prawie nic nie byli w stanie zrobić, a dzięki temu, że jakby potrafimy namówić, ojej, dobra, to zróbmy to razem. I to jest taka zachęta dla jakby kogokolwiek, kto jakby troszkę by był tym przestraszony, jak tą współpracę tam ogarnąć. No, są niesamowite owoce współpracy, w takim sensie, że chociażby ta broszurka supermocowa, przez to, że ona została wydana razem przez nas, co jesteśmy malutcy, ale na przykład Krakowskie Biuro Festiwalowe z nami to wydało i Wrocławski Dom Literatury, to już nagle się okazuje, że oni, co prawda my rozmawiamy z jakimiś fajnymi tam osobami, akurat to są same babki, dziewczynami, paniami, z którymi to tam koordynowaliśmy, no ale to są instytucje, które mają całe działy komunikacji. Nagle się okazuje, że właśnie rzeczona premiera, o której wspomniałam, ma bardzo duże zasięgi, nie dlatego, że my coś zrobiliśmy bardziej genialnego niż nie wiem, kto inny, tylko dlatego, że po prostu do tego się przyłożyło wiele osób, które mają zasoby i jakby zdołaliśmy użyć ich zasoby na rzecz tego wspólnego celu, więc to jest super ważne i warto. Potem kolejnymi zasadami, o których my mówimy, jest to, żeby być świadomym grupy docelowej, o tym już żeśmy dużo mówiły, czyli że jest różnicą organizowanie spotkań autorskich dla zagorzałych czytelników i wielbicielek Zygmunta Miłoszewskiego czy kogokolwiek innego, a jest troszkę czym innym to, żeby spróbować nawiązać relacje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej czy przedszkolem i zrobić warsztat albo głośne czytanie tamże. Tak? To jest jednakowoż wyjście. No i zdajemy sobie sprawę, że to drugie w jakiś sposób jest trudniejsze. Bo, oczywiście kalendarz Zygmunta Miłoszewskiego jest bardzo obłożony, ale no kiedyś się uda. A wyjście jakby poza tą swoją strefę komfortu dla wszystkich nas jest po prostu niełatwe. Więc to jest kolejna rzecz. Potem w oparciu właśnie o badania Book Trustu my bardzo mocno mówimy o tym, że jeżeli już powiedzieliśmy sobie, że grupą docelową naszą, prawdziwą grupą docelową są ludzie, którzy nie czytają, a najlepiej taką korową grupą to są nieczytające rodziny z dziećmi małymi, no to
na podstawie ewaluacji Book Trustu wiadomo, że można wykonać zmianę społeczną, namówić ich do czytania właściwie tylko dzięki kontaktowi bezpośredniemu. Czyli że trzeba uważać na takie akcje, w których na przykład wymyślimy sobie, że roześlemy książki do właśnie, nie wiem, rodzin pod opieką ośrodków pomocy społecznej bez żadnego komentarza i bez tego, że przyjdzie jakiś sympatyczny wolontariusz albo wolontariuszka i gdzieś jakby zachęci tą rodzinę, pokaże, właściwie zamodeluje to czytanie, pokaże radość, frajdę z tego płynącą, no to, że sama ta wysyłka to są trochę wyrzucone pieniądze. I to jest jakby istotne, żeby gdzieś sobie to łapać. I co my tam jeszcze mieliśmy? Zastanawiam się, czy... Autorytety na pewno. Tak, dziękuję. To jest też oczywiście nie tylko w promocji czytelnictwa, ale w wszystkich jakby takich kampaniach społecznych. Oczywista rzecz do zrobienia. My to, co jakby gdzieś podkreślamy, oprócz tego, że autorytety, no to mówimy, to nie musi być Robert Lewandowski, chociaż jakby marzymy o tym, żeby Robert Lewandowski zaczął bardzo intensywnie polecać czytanie. Jeśli panie Robercie, nas słucha, to zachęcamy. Tak. Ale Iga poleca, to też się liczy. Iga poleca i to jest cudowne, ale Anna Lewandowska też teraz poleciła, tata też czyta, więc bardzo genialnie, tak. Też bardzo dziękujemy, jeżeli ktoś nas słucha. W każdym razie każdy z nas ma dostęp do jakichś autorytetów lokalnych i nam się wydaje, że jest, wydaje, no to w jakiś sposób udowodnione. Także że to nie, jedna rzecz to jest właśnie rzeczony, Roberta Lewandowskiego, że tutaj tego używam jako przykład, ale no taka wielka postać, która jest gdzieś daleko, no jest jakimś takim po prostu półbogiem, ale inną rzeczą jest lokalny, nie wiem, czy to będzie lokalny piekarz, czy to będzie lokalna prawniczka, czy to będzie jakiś tam dyrektor szkoły, czy inna dyrektorka przychodni, którzy by na pikniku gdzieś czytali i tak dalej, no to jest też niesamowita rzecz. Więc jakby wychodzenie z używania autorytetu, ale w takim kontekście, że to niekoniecznie musi właśnie być półbóg. I to, o czym wspomniałaś, czyli Łukasz Juras, nie to, a ta osoba, o której wspomniałaś, czyli Łukasz Juras-Jurkowski, zawodnik MMA, absolutnie przecudowny człowiek, który zgodził się być ambasadorem pro bono akcji Tata też czyta. No i genialnie zupełnie opowiedział w taki sposób jakby burzący wszystkie stereotypy, że on masę czytał w dzieciństwie, że tata go gonił, bo chciał, żeby on łowił ryby, bo jakby sam ojciec był wędkarzem. A Juras właśnie siedział tam z tym Sapkowskim i czytał, a na koniec sobie wytatuował całą swoją nogę w Wiedźminie. Więc to jest jakby... I ja to uwielbiam, tak? Znaczy, że właśnie przebijamy balonik pod tytułem, prawda, jestem wielkim intelektualistą, siedzę na fotelu i tam z kawusią w eleganckim kubku. Z sojowym mlekiem. Z sojowym mlekiem jakby zagłębiam się w tam okrągłości najnowszej powieści kogoś tam. Nie. W czytaniu właśnie chodzi o to, że to jest takie ćwiczenie, które gdzieś nam pomaga nie na zasadzie, że mamy być tymi humanistami, tylko troszkę sobie czytamy i sobie a autorytety temu służą, żeby gdzieś przekonywać kolejnych ludzi. I oprócz... To jest jakaś regularna, bo ja teraz jest taki problem, bo jest ta przyjemność chyba. Jest nawyk, tak, jest nawyk i przyjemność. Przyjemność jeszcze. Czyli wychodzi ze wszystkich ewaluacji właśnie tych różnych organizacji, z którymi my powiedzmy pracujemy, czy których wyniki analizujemy, że taka interwencja jednorazowa to jest jakby trochę mało. Czyli czy Book Trust, czy właśnie Reach Out and Read, czy inni, oni się starają z tą samą rodziną nawiązać kontakt kilkakrotnie i gdzieś razem z nimi próbować tą drogę odbywać i spowodować zbudowanie nawyku. I ważniejsze jest to, żeby to było kilka minut dziennie, a nie po prostu 5 godzin, ale z jakąś regularnością niż właśnie raz na nie wiadomo jaki czas, jakiś taki rzut nieopanowany. Chociaż jak
ktoś chce czytać 5 godzin, to proszę bardzo. Ale zasadniczo chodzi o budowanie nawyku i nie przegrzewanie się, tylko właśnie takiej regularności. My tam w pewnym momencie nawet użyliśmy porównania do mycia zębów, że wszyscy myją te zęby 3 minuty, coś. No więc jakby z takim akurat malutkim dzieckiem to nawet 3 minuty to jest fajny czas. A przyjemność jest super istotna w kontekście budowania u dzieci szczególnie takiej asocjacji czytania z frajdą. No i to też jest obudowane bardzo badaniami. To są akurat takie badania, które właściwie od samego początku powinnyśmy o nich mówić. One właściwie, czyli badania PISA, OECD sprzed tam w tej chwili 12 lat, które udowodniły, że czytanie dla przyjemności jest narzędziem wyrównywania szans, bo oni pokazali na bardzo, bardzo dużej grupie młodzieży, że jeżeli dzieci czytają dla przyjemności, no ergo sięgają po inne książki niż tylko te, które szkoła każe, że tak powiem, czytać samodzielnie, no robią to pewnie regularnie, skoro to lubią, tak? No to jakby takie są implikacje tego, że coś jest dla nas frajdą. No to buduje tak duże ich kompetencje, że ich wyniki zaczynają bardziej korelować z tym, że czytają, niż z tym, z jakiego pochodzą środowiska socjoekonomicznego, no co oznacza, że czytanie generalnie może zasypać prawda, pewne no powiedzmy niedobory wykształcenia czy braki w kapitale społecznym, które gdzieś u zarania dziejów powiedzmy były. No i to mnie porusza jakby mega, tak? No bo to jest jakby taki złoty graal, który gdzieś szukamy, jak to zrobić, żeby te społeczeństwa nasze były no, równościowe albo sprawiedliwe, albo właśnie dające szansę wszystkim, no jak chciał zwać, tak zwał. I tutaj proszę bardzo, jest to narzędzie i tak jak powiedzieliśmy, ono może być praktycznie za darmo, może być, jest bardzo dostępne powszechnie, no i tak dalej. Tak? Okej, słuchajcie, to teraz jak ktoś nie jest przekonany, dlaczego powinniśmy się przejmować tym, czy inne osoby czytają, to już trudno, nic więcej nie zrobimy. Natomiast jeśli ktoś się przejął, to dziewczyny poproszę was szybko. Martyna już powiedziałaś jedną rzecz, możemy namówić swoją bibliotekę, żeby spróbowała wyjść do osób, które nie czytają, nie tylko promowała wśród swoich klientów i klientek. 1, 2 rzeczy, co przejęta lub przejęty tutaj naszymi wypowiedziami słuchacz, słuchaczka, osoba, która nas słucha, może zrobić. Można w swojej pracy zorganizować biblioteczkę zakładową, taki book crossing i znam różne przykłady, gdzie to cudownie działa, nagle się ludzie zaprzyjaźniają z różnych departamentów. No w ogóle to pomaga jakby tej firmie. Ja znam opowieści szefów, którzy są zachwyceni, jak im to pomogło. Można zorganizować czytanie w przedszkolu własnym i się tam zgłosić albo w szkole. Można też oczywiście jakoś próbować namówić własną szkołę, przedszkole, znaczy no, swoich dzieci na wprowadzenie, to się tam nazywa potocznie czytaniem bostońskim, czyli takiej minuty, no może nie minuty, a 10, 15, 20 minut dziennie na czytanie własne dzieci. Można pójść do biblioteki publicznej własnej i zobaczyć, jak ona działa i spróbować tam dowiedzieć się, to już jest taki bardziej high-tech, tak? Jak im pomóc i co robią fajnego, a co by mogli jeszcze zrobić. No i oczywiście zachęcamy do pobierania wszystkich materiałów, to znaczy u nas jest Supermoc książek, to jest jedno, ale druga jest Supermoc książek Tata też czyta na stronie tatateszczyta.pl. Do pobrania jest taki poradniczek, który bardzo zachęcamy, żeby jakby rozsyłać do rodziców, wszystkich znajomych i siebie wzajemnie namawiać na to, żeby gdzieś ten czas znaleźć. No i taką banalną rzeczą na koniec, no, którą ja już jakby się zaczęłam odważać mówić, na początku się trochę bałam o tym mówić, to jest namawianie rodziny, żeby no, przynajmniej częściowo na niektóre z urodzin naszych dzieci dawali książki. Bo są też badania pokazujące, że no jednak, żeby to czytelnictwo gdzieś stało się nawykiem, to troszkę książek wokół siebie należy mieć,
i nawet bardzo konkretnie wiadomo, że jakąś taką cezurą jest plus minus 80 książek w domu. Także jeżeli ktoś chce nawet mieć cel jasny. Czyli na początek można policzyć książki, które się ma w domu. Tak, Martyno, a co ty byś dodała do tego? No ja właśnie, jak zaczęłaś mówić, właśnie myślałam o tych prezentach, bo sobie pomyślałam, że to też nie jest prezent dla dzieci. Znaczy, że w sensie, że często idziemy i kupujemy tą butelkę wina, czy te kwiaty w kwieciarni i tak naprawdę i to wino, i te kwiaty kosztują dokładnie tyle, co kosztuje książka. Więc taką moją, nie wiem co, właśnie moją dobrą radą to byłoby to, żeby jednak dawać książki, myślę o nich też jako takim przedmiocie, który po prostu jest najlepszym prezentem, jaki można komuś dać. Z kontaktem osobistym. Tak. To prawda. Bardzo wam dziękuję. Gościniami tego podcastu były Maria Deskur, szefowa Fundacji Powszechnego Czytania, oraz Martyna Rubinowska, szefowa procesu wybierania i wspierania członków i członkinia Szoki. Dużo mądrych linków znajdą Państwo pod tym nagraniem. Tam będzie można też sprawdzić na przykład, czy dobrze wymieniłyśmy złote reguły albo doczytać. Bardzo, bardzo dziękujemy. Ten podcast jest podcastem, którego producentką jest Ania Ślusarenka. Bardzo dziękujemy.